Dzień dobry. Dziś będziemy poprawnie adresować listy. To skrzynki pocztowe w Polsce mają tylko numerki. Już kiedyś o tym mówiłam w filmie. Jeżeli te skrzynki byłyby w Niemczech, Austrii czy Szwajcarii, musiałyby na sobie mieć nazwiska. I to jest właśnie ta różnica. Jeżeli do mnie sprowadziłoby się 10 osób, tak, rodzina przyjechała i mieszkaliby pół roku i chcieliby otrzymywać listy, to nie ma żadnego problemu. Na kopercie wystarczy, że jest moja ulica, mój numer bloku i mój numer mieszkania i listonosza nie interesuje, jak jest zatytułowana dana przesyłka. Natomiast w krajach niemieckojęzycznych nazwisko musi być wywieszone na skrzynce pocztowej, czyli musiałabym wywiesić na skrzynce oprócz mojego nazwiska jeszcze nazwiska tych 10 osób, które są w tym momencie u mnie. Albo poradzić sobie w inny sposób, o którym za chwilę powiem. Jeżeli źle zaadresujemy list, przesyłka w Niemczech nie dojdzie. Zostanie cofnięta i zniszczona. A więc jesteśmy w temacie Briefe richtig adressieren. To słowo die Adresse to w ogóle pochodzi z języka francuskiego. In Polen sind Wohnungen mit Wohnungsnummern versehen. W Polsce, tak, mieszkania są zaopatrzone, oznaczone kim, czym, za pomocą mit. No nie, mit to jest narzędnik, narzędzie za pomocą mit w języku niemieckim. Tu mamy ewentualnie tylko liczbę mnogą, literka n w datywie liczby mnogiej. Czyli w Polsce mieszkania są zaopatrzone w numer mieszkania, tak, są oznaczone. Da es nur selten namentlich beschriftete Briefkästen, Türschilder oder Klingelschilder gibt. Ponieważ, tak, es gibt, jest, der ist po angielsku, nie, czy tam der are, nur selten, tylko rzadko, namentlich, według nazwiska, nazwiskiem, beschriftete, opisane, skrzynki pocztowe, Türschilder, czyli tabliczki na drzwiach, albo Klingelschilder gibt, tak, czyli ponieważ jesteśmy w Polsce, tak? Czyli ponieważ rzadko są nazwiska na drzwiach, albo na skrzynkach pocztowych, albo na dzwonkach, ist die Wohnungsnummer, jest numer mieszkania in Polen, das einzige, czyli jedyne, verlässliche, godne zaufania, czyli takie, że wiarygodne, und verbindliche, wiążące, Identifikationsmerkmal einer Wohnung, czyli oznaczenie identyfikacyjne jakiegoś tam mieszkania. Teraz fragment dokumentu, to jest tak zwany testament europejski. Tak? Jest taki dokument w Unii Europejskiej, że wszyscy w całej Unii Europejskiej mogą sobie zrobić jeden rodzaj testamentu, w sensie, że one to są takie rubryki i wypełnić po swojemu. I popatrzmy, Anschrift, czyli adres. Właśnie, bo słowo die adresy to my tak najczęściej używamy, ale tak naprawdę to, jeżeli chodzi o sprawy pocztowe, adres nazywa się Anschrift. Od czasownika anschreiben, czyli do kogoś napisać. I właśnie w tym formularzu w wersji niemieckiej właśnie mamy Straße und Hausnummer. Popatrzmy, numer domu, bo on jest wiążący. Na skrzynce pocztowej ma być nazwisko. Nie ma, to znaczy, że list wróci. Albo Postfach, czyli skrytka pocztowa, o tym za chwilę powiemy. Jakiś tam Hans Schneider, Ulandstraße 10 i tutaj mamy Berlin. Tak wygląda standardowo opisany list. W ogóle to lubię Ulandstraße, dlatego sobie wybrałam jako przykład. Teraz będziemy pisać do kogoś w Szwajcarii. Otóż w Szwajcarii też trzeba mieć opisane skrzynki pocztowe, czyli nazwisko jest na skrzynce, na tej klapce, ale tutaj częściej można spotkać się z tym, że może być po kresce, takie ukośne jak i u nas, albo podany numer mieszkania, albo jakieś oznaczenie piętra. Dobrze, i teraz ten wariant, że u mnie mieszka 10 osób tak tymczasowo i dostają pocztę. No to pierwsza możliwość jest, że ja na skrzynce pocztowej muszę
wywiesić 10 nazwisk. No i dzięki temu sąsiedzi od razu wiedzą, że u mnie jest dodatkowe zużycie tam wody, prądu, pewnie wycieraczki na klatce schodowej i tak dalej. Drugą taką możliwością jest zaadresowanie listu do mnie i poinformowanie w tak zwanym Zusatzу, czyli ta linijka tutaj to się nazywa der Adres Zusatz, czyli dopisek adresowy. Pierwszy wariant jest taki jak tutaj, C łamane przez O. I to jest z języka angielskiego. Tu mogę ewentualnie dopisać na przykład Herr. Mogę to CO zapisać w języku niemieckim i to będą skróty albo ZH, albo ZHD, albo ZHDN. Żeby komuś wręczyć. Słowo wręczać ma w sobie słowo ręka, tak? Czyli dajemy do rąk, czyli to H to będzie skrót od czego? Händen. Zu Händen. To jest wersja niemiecka, która powoli staje się taką wersją przestarzałą. Do rąk trzeba dołożyć czyich, czyli kogo. I w związku z tym po tym zu den Händen mogę napisać albo na przykład Frau X, albo muszę napisać Herrn X. O. Natomiast to Herr to jest rzeczownik rodzaju męskiego, ale ma tak zwaną słabą odmianę. W kolejnych przypadkach, czyli w drugim, trzecim, czwartym, dochodzi literka N. Teraz będziemy adresować na skrytkę pocztową. W ogóle słowo Musterfrau, Mustermann, Musterfrau, Musteradresse to są takie uniwersalne, jak u nas dawniej się mówiło, Iksińska. O, pani Iksińska. Teraz to tak się już nie mówi. Myślę, że osoby młode w ogóle o tym nie słyszały. Postfach to jest skrytka pocztowa, czyli fach to jest skrytka. Jeżeli w szkole na przykład są takie skrytki dla uczniów na zameczek, to właśnie będą tak zwane Schließfächer, czyli skrytki zamykane, albo na dworcu taka skrytka bagażowa. Postfach, skrytka pocztowa, 300 to jest kod pocztowy, Bern to jest miasto, a 8 to jest numer skrytki, czyli ta skrytka to właśnie jest teraz całość, czyli u nas by pisało tak, skrytka pocztowa 8 i potem byłby kod, miasto i adres ulicy. Ktoś zamawia przesyłkę do firmy, kupił coś w internecie i adresowanie wtedy do tego kogoś z firmy, no to jest proste. Tutaj mamy nazwę firmy, tutaj już jaką Muster firma, czyli ta taka firma iksińskowa, pan, jakiś tam Mustermann i teraz zamiast tego pan można by właśnie wrzucić co? No po pierwsze to CO można by wrzucić. Można by wrzucić to zu Händen lub można by dorzucić ewentualnie vertraulich, czyli albo. Jeżeli jest jakiś list, tylko nie mówię teraz o mailu, tylko mówię o takim prawdziwym liście i on jest tutaj do kogoś takiego, jest znak na przykład kopertki albo informacja nachrichtlich. To znaczy, że osoba otrzyma dodatkową kopię tego listu. Also, wenn hinter nachrichtlich noch eine Adresse steht, hat noch jemand einen Abdruck dieses Briefes bekommen. Czyli jeżeli za słowem nachrichtlich jeszcze jakiś jeden adres stoi, hat bekommen, czyli otrzymał jeszcze ktoś, einen Abdruck, czyli kopię, odpis tego listu. To jest na przykład często, jeżeli byście się leczyli w Niemczech, to po leczeniu dostaniecie tak zwany tutaj raport lekarski, tak zwany Arztbrief. I on właśnie bardzo często ma to nachrichtlich. Jesteśmy już przygotowani, żeby poprawnie napisać do kogoś na przykład życzenia świąteczne, wielkanocne. Dziękuję za uwagę.
Słyszymy się za tydzień.